Przeszukując bezkresny internet w poszukiwaniu inspiracji akwarystycznych, Twoim oczom ukazuje się rewelacyjne akwarium. Piękne, wymuskane, dopracowane w każdym szczególe. Wygląda niczym laboratorium NASA. A sam właściciel mówi, że właśnie tak to się obsługuje. To akwarium w stylu high-tech. Są też zbiorniki, które nie wymagają od nas tak dużo czasu na serwis. Wszystko tam dzieje się wolniej. Samo akwarium wygląda jak słoik po ogórkach umieszczony na parapecie. To akwarium w stylu low-tech. Dla wszystkich tych, którzy mają u siebie w domach low-techy, przepraszam i zarazem mówię, żeby się nie obrażali, bo takich zbiorników u mnie tutaj w pokoju akwarystycznym jest najwięcej. Mało tego, jeden jest zbiornik high-tech, ten konkursowy, i powiem Wam, że jest dość drogi w utrzymaniu i nieco problematyczny. Dzisiejszy odcinek będzie odpowiedzią na Wasze prośby, w których pisaliście, że przecież jest akwarystyka, która łączy te dwa style. I właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy, bo też często taką akwarystykę, że tak powiem, uprawiam. Połączenie stylu high-tech i low-tech, czyli daje nam, nazwijmy to might technology. Z wysokiej technologii weźmiemy to, co niezbędne i dodamy z niskiej technologii łatwość i przyjemność prowadzenia akwarium. Powiem Wam, że takie akwaria się naprawdę udają. Na przykład, nie wiem, aktywne podłoże można zaliczyć do wysokiej technologii, czyli do takich high-techów. Chociaż tam akurat w podłożu nie ma technologii, ale wiecie, o co mi chodzi. I na przykład całą resztę robię w stylu low-tech i uważam takie zbiorniki naprawdę za udane i ciekawe. I właśnie w tym odcinku o tym porozmawiamy. Co warto mieć z takiej wysokiej technologii i podejście lightowe do akwarystyki. Mam jeszcze jedną prośbę do Was. Napiszcie w komentarzach pytania do mnie, przeważnie akwarystyczne, ale mogą też być jakieś takie prywatne pytania. Dawno już nie było odcinka pytania i odpowiedzi, więc warto by było taki odcinek zrobić. Jest letni czas, więc taki lightowy odcinek chyba warto nagrać. Nie przedłużając, zapraszam na film. Mam nadzieję, że Wam się przyda, mam nadzieję, że będzie fajny. Można stworzyć naprawdę ciekawe akwarium z niskim nakładem finansowym, ale żeby było ładnie i zielono, ale nie od glonów. Zobaczcie sami. Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. Na samym wstępie muszę powiedzieć, że prawda jest niestety taka, że ostatnimi laty akwarystyka trochę odleciała. Tak jak mówiłem już wcześniej, internet jest pełen perfekcyjnych zbiorników, na których większość z nas chce się wzorować. Jak to w życiu bywa i też w przyrodzie, żeby coś mieć, po prostu musimy ponieść pewne koszty. Największym kosztem takiego wymuskanego, pięknego zbiornika jest to, co nad nim wisi, czyli oświetlenie. Taka lampa nierzadko kosztuje tysiące złotych. Oczywiście wszystko zależne od wielkości akwarium. Czym większe akwarium, tym większa lampa, a co za tym idzie, droższa. Jak wpuszczamy do takiego akwarium gaz, czyli dwutlenek węgla i mamy świetną lampę, no to nie może być inaczej, musi być nawożenie akwarium. Wtedy należy zdecydować się na jakiś rodzaj nawozów, jakąś markę, no i oczywiście po mililitrze odmierzyć starannie dawki. W końcu rośliny zaczynają rosnąć i w końcu szaleją tak, że musimy częściej te rośliny przycinać niż urzędnicy żywopłot pod Waszym urzędem miasta i gminy. Z drugiej strony barykady pojawia się trend totalnego low-techu, gdzie czasami mam wrażenie, że ludzie próbują udowodnić, że akwarium można prowadzić wyłącznie siłą woli i promieniami księżyca. I właśnie dlatego Might Tech
uważam za ciekawe rozwiązanie obu tych opcji. I teraz ktoś może powiedzieć, tam jesteś cybulakiem i dlatego tak mówisz. Kochani akwaryści, to nie jest kompromis na zasadzie, bo nie stać mnie na high-tech, no to mam taki might-tech. To ciekawy, nowoczesny sposób na prowadzenie akwarystyki. To naprawdę świadomy wybór. Bierzesz z technologii to, co naprawdę pomaga i niezbędne, a resztę zostawiasz. Według mnie największy problem początkujących polega na tym, że próbują od razu kopiować akwaria konkursowe. No niestety, nie od razu uczysz się tańczyć, najpierw chyba warto nauczyć się chodzić. Mało tego, na samym początku warto wstać na nogi. Widzisz piękny zbiornik w internecie i myślisz, też bym tak chciał. Kupujesz mocne światło, butle CO2, nawozy, aktywne podłoże, a po miesiącu masz wysyp glonów, stres i wrażenie, że akwarium bardziej kontroluje ciebie niż ty akwarium. Swoją drogą naprawdę dziwię się ludziom, którzy wydają mnóstwo pieniędzy na sprzęt, podłoża, akwarium, a szkoda im na takiego człowieka jak ja, który im wszystko to zrobi. No ale co zrobić? Każdy ma swój sposób wyrzucenia pieniędzy w błoto. I zawsze to szanuję. Ale wracając do naszego głównego tematu. Większość ludzi nie potrzebuje ekstremalnie szybkiego wzrostu roślin w swoim akwarium. Czy tak naprawdę super jest mieć czerwone łodygowce, które rosną 5 cm dziennie? Naprawdę, niekiedy tak się zdarza. Większość z nas po prostu chce mieć w domu akwarium, które wygląda naturalnie, jest stabilne i daje przyjemność po pracy, a nie kolejny obowiązek, który musisz wykonać codziennie. I tu właśnie wchodzi might-tech. Podstawą takiego zbiornika jest rozsądny balans między technologią, roślinami i biologią. Pamiętaj, nigdy nie walcz z naturą. Nie próbuj jej zmusić do sprintu. Raczej staraj się stworzyć w akwarium warunki, w których wszystko działa spokojnie i przewidywalnie. Pierwsza bardzo ważna rzecz to światło. I właśnie w tym momencie większość ludzi popełnia ten sam prosty błąd. Prosty, jak wiesz, jaki to błąd? Kupują lampę bardzo mocną, jakby chcieli hodować, pomidory na skalę przemysłową. Tymczasem w tej pośredniej wersji akwarystyki chodzi o umiarkowane oświetlenie. W praktyce często wystarcza około 20 do 40 lumenów na litr, czyli światło wystarczające do zdrowego wzrostu większości gatunków popularnych roślin, ale nie aż tak agresywne, żeby akwarium eksplodowało glonami po jakiejś małej, delikatnej pomyłce z nawożeniem. Bo trzeba pamiętać jedną, ale bardzo ważną rzecz. Im większą moc dasz światła, tym bardziej akwarium zaczyna się domagać wszystkiego innego. Jeżeli nie spełnisz tego, glony masz murowane. Więcej CO2, więcej nawozów i więcej filtracji. Akwarium high-tech można porównać chyba do auta wyścigowego. Jasne, jest szybciej, jest większa ekscytacja, ale częściej może dojść do wypadku. I właśnie might-tech daje tak dobry stosunek efektu do wysiłku. No ale w takim przypadku też warto dobrać odpowiednie gatunki roślin. No i w tym przypadku ja też bym nie robił tutaj egzotycznej kolekcji za pół wypłaty. Anubiasy, kryptokoryny, mikrozoria, nurzańce, hydrofilie, limnofilie spokojnie stworzą piękny zbiornik. Co ciekawe, czytając ostatnio fora roślinne, stwierdziłem, że wiele osób właśnie po latach wraca do tych gatunków roślin. Bo na koniec okazuje się, że summa summarum akwarium ma służyć do odpoczynku przy nim, a nie dodawania sobie nowych obowiązków. Jeżeli nie masz za dużo czasu na serwis twojego akwarium, to po prostu posadź tam rośliny wolno rosnące. No i teraz temat, który zawsze wywołuje emocje. CO2.
Trzeba przyznać, że internet często przedstawia tą sprawę, jakby bez butli CO2 rośliny miałyby umrzeć natychmiast po włożeniu je do akwarium. Jak to bywa, prawda jest znacznie bardziej skomplikowana. Krótko mówiąc, tak, CO2 przyspiesza wzrost roślin. Tak, pozwala utrzymać bardziej wymagające gatunki roślin i intensywniejsze kolory. Ale prawda jest też taka, że przy umiarkowanym świetle wiele roślin naprawdę dobrze sobie radzi bez suplementacji CO2. I właśnie dlatego często w zbiornikach MindTech korzystamy z naturalnej produkcji dwutlenku węgla. A jak to zrobić? Oczywiście przez odpowiednią obsadę ryb. Ryby oddychają, jest przemiana materii, bakterie pracują, materia organiczna się rozkłada, cały ekosystem pracuje i produkuje pewne ilości CO2. Oczywiście nigdy nie będzie to na poziomie butli wysokociśnieniowej CO2, ale przy rozsądnym oświetleniu naprawdę wystarczy. Osobiście nie widzę akwarium w stylu takim pośrednim MindTech bez kompletnie żadnej obsady ryb. Tak możemy robić przy akwariach high-tech bez żadnych ryb, ale z suplementacją CO2 z butli wysokociśnieniowej. No i właśnie, wracając jeszcze do high-techa, tutaj musimy wspomnieć o kilku bardzo ważnych rzeczach, które niestety mają to do siebie, że nastręczają nam problemów. Tak to bywa, że im bardziej skomplikowany system, tym więcej punktów do potencjalnej awarii. Przykładowa jedna historia krytyczna w waszym akwarium high-tech. Kończy się gaz, zmienia się pH, rozjeżdża się bilans nawożenia i nagle jedno zaniedbanie potrafi wywołać tygodnie walki z glonami. MindTech, podobnie jak low-tech, wybacza znacznie więcej błędów. I tutaj dochodzimy do biologii akwarium, która moim zdaniem jest dziś trochę niedoceniana. Wielu ludzi skupia się na sprzęcie, a prawdziwą robotę przecież wykonują bakterie i stabilność całego systemu. Dojrzały biologicznie filtr często robi większą różnicę niż kolejny drogi gadżet w płynie. W MindTechu ogromne znaczenie ma cierpliwość. Nie próbuję zawsze zmusić akwarium do turbo wzrostu od pierwszego dnia. Podejście identyczne jak w akwariach low-tech. Pozwalam systemowi dojrzeć, a roślinom adoptować się do nowych warunków. A wtedy mikroflora się rozwija i właśnie wtedy zbiornik zaczyna działać niemal sam. Podzielę się z wami teraz takim moim spostrzeżeniem i taki trochę paradoks naszych czasów. Im bardziej człowiek próbuje kontrolować naturę w akwarium, tym częściej pojawiają się problemy. Powiem więcej. Powiem wam teraz taką małą ciekawostkę. Wielu doświadczonych akwarystów zauważa, że najbardziej stabilne akwaria to niekoniecznie te najbardziej zaawansowane technologicznie. Ale dobrze, teraz zatrzymajmy się przez chwilę przy temacie nawożenia. Tutaj również mniej znaczy więcej. Wiele zbiorników MindTech działa świetnie przy oszczędnym nawożeniu raz lub 2 razy w tygodniu. Zwłaszcza jeśli akwarium rozsądnie jest obsadzone rybami. Dla przypomnienia, odchody ryb i resztki organiczne już są same w sobie dostarczycielem składników odżywczych dla roślin. Oczywiście z pomocą bakterii, które są niezbędne w tym całym procesie. Najprościej trzeba obserwować rośliny. Żółknięcie liści, dziury czy zatrzymanie wzrostu mogą wskazywać na niedobory. No co, wtedy po prostu trzeba działać. Ale właśnie, zanim coś zadziałamy, to najpierw trzeba obserwować, bo obserwacja jest najważniejsza, a nie ślepe lanie nawozów według instrukcji w internecie. Zawsze powtarzam, że filtracja w każdym akwarium jest ważna, ale w tym przypadku nie musi być jakaś kosmiczna. Dobrze dobrany filtr kubełkowy lub w przypadku mniejszych zbiorników solidny filtr wewnętrzny spokojnie wystarczy
w większości przypadków. Najważniejsze jest utrzymanie stabilnego obiegu wody i biologii, a nie robienie wodospadu Niagara w akwarium 60-litrowym. I teraz dochodzimy do tego, co jest chyba bardzo ważne w naszych czasach i chyba w każdych czasach było ważne. System prowadzenia akwarium MindTech często okazuje się dużo tańszy nie tylko na starcie, ale przede wszystkim w dłuższym okresie czasowym niż na przykład system high-tech. Zaczynamy od mniejszego zużycia nawozów. Nie ma konieczności ciągłego napełniania butli CO2. Kolejną sprawą jest zużycie prądu. Przy niewielkich mocach lamp po prostu tego prądu mniej zużywamy. Wszystko oczywiście zależy od wielkości akwarium, ale w skali miesiąca może to niewielkie jakieś różnice, ale w skali roku już się robią ciekawe sumy. Akwarium ma przede wszystkim nam dawać spokój, a nie stres. A wydatki finansowe to też przecież jakiś stres. Wiele osób wraca wieczorem do domu i chce po prostu usiąść przed zbiornikiem, popatrzeć na to, jak pływają sobie rybki i rośliny delikatnie falują w toni wodnej. A nie zastanawiać się, czy dzisiejszy spadek azotanów o 3 ppm oznacza początek katastrofy ekologicznej naszego akwarium. To też kolejny plus tego systemu prowadzenia akwarium. I właśnie dlatego MindTech zdobywa coraz więcej fanów. Powiem więcej. Co ciekawe, czytając Wasze komentarze, wielu z Was uważa, że branża sztucznie napędza wyścig technologiczny w akwarystyce. Bo wiadomo, łatwiej sprzedać kolejne urządzenie niż powiedzieć komuś: stary, zwolnij, daj akwarium działać. Czasem mam wrażenie, że te prostsze rozwiązania są celowo pomijane, dlatego że po prostu nie da się na nich zarobić. Chciałbym też, żebyście nie uważali mnie za osoby, które na początku ery światła, elektryczności uważali światło, lampy za coś złego i diabolicznego. Jeżeli mnie stać, mam taką możliwość i fundusze, no to po prostu czasami sobie funduję coś, co mi sprawia przyjemność, a przy okazji mi ułatwia pracę w moich zbiornikach. Ba, nad moim akwarium wisi lampa za prawie 4000 zł, na którą zbierałem przeszło rok czasu. Ale musiałem mieć taką lampę do mojego akwarium konkursowego. No i od razu przechodzimy do tematu, jaki styl akwarystyki najbardziej dla Ciebie jest odpowiedni. Niestety na to pytanie musisz wyłącznie sobie sam odpowiedzieć. Jeżeli masz czas, pieniądze i lubisz grzebać często w akwarium, polecam Ci high-tech. Jeżeli masz ograniczone fundusze, lubisz, żeby akwarium wyglądało naturalnie i naturalne procesy w nim zachodziły, wybierz low-tech. No właśnie, ale jest jeszcze opcja pomiędzy, czyli MindTech. Najważniejsze jest zrozumienie jednej podstawowej rzeczy. Stabilne akwarium to nie zawsze akwarium najbardziej naszpikowane zaawansowaną technologią. Oczywiście technologia pomaga, ale nie zrobi za Ciebie wszystkiego. Przykładowo, decydujesz się, że w Twoim akwarium potrzebny jest dwutlenek węgla i wiadomo, że najlepiej jakby to robił jakiś komputer, który by trzymał stałe parametry wody. Najlepszy efekt w akwarium, powtarzam, w każdym akwarium, daje ograniczenie ilości zmiennych. Umiarkowane światło, rozsądna obsada akwarium, dobra filtracja, cierpliwość i rośliny dobrane do realnych warunków w Twoim akwarium. Pamiętajcie jedną naprawdę bardzo ważną zasadę. Akwarium nie musi być perfekcyjne, żeby wyglądało świetnie. Takie zbiorniki z małymi niedociągnięciami wyglądają bardziej naturalnie niż te wymuskane. I chyba właśnie dlatego styl prowadzenia akwarium MindTech jest takim złotym środkiem, który często przyciąga nowych zwolenników. Daje bardzo dużo pozytywnego efektu przy znacznie zmniejszonym poziomie stresu osoby opiekującej się akwarium. Już niebawem pokażę Wam na tym kanale akwarium 450 litrów dla dyskowców,
które niedawno zrobiłem dla człowieka, który miał rozbrat z akwarium ponad 15 lat. Z moim serwisem, aranżacją i podpowiedziami to akwarium naprawdę wygląda zjawiskowo. A ma dopiero 3 tygodnie. Ale niedługo to akwarium Marka zobaczycie na kanale Aquascaping TV. Jak zwykle mam do Was prośbę. Napiszcie, jaki styl prowadzenia akwarium preferujecie w komentarzach i napiszcie, dlaczego wybraliście właśnie taki styl. No właśnie, może ktoś prowadzi swoje akwarium właśnie w MindTech. Ciekawi mnie, ile osób prowadzących akwarium w stylu high-tech już miało taki moment w swoim życiu, że chciało przez okno wyrzucić testy do wody i po prostu troszkę zluzować tempo tego akwarium. Jak ten film zyskał Twoje uznanie? Nie zapomnij okazać to w postaci kciuka do góry pod filmem i subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. No tak, na koniec bym zapomniał. Przypominam o tym, żebyście napisali swoje pytania, jeśli chodzi o akwarystykę, moją osobę, wszystko, co chcecie wiedzieć, a ja stworzę ten film pytania i odpowiedzi, bo dawno już tego typu filmu nie było. Dzisiaj to wszystko, zapraszam już na kolejny odcinek. Do widzenia Państwu.